Partnerem odcinka jest miasto Wrocław. Drogie panie, szanowni panowie, jesteśmy we Wrocławiu, 250 metrów mniej więcej od wrocławskiego rynku. Jesteśmy w miejscu nieoczywistym dla tych, którzy przyjeżdżają Wrocław zwiedzać, ponieważ będziemy w ogóle dzisiaj pokazywać Wrocław i jego najbliższą okolicę w kontekście nieoczywistym. Ale zacznijmy od tego miejsca. To jest fragment dawnych fortyfikacji miejskich z XVI wieku. Tutaj była prochownia, to się nazywa bastion sakwowy. I to zostało zburzone w czasach napoleońskich i postawiono tutaj wówczas taką kolumnadę w stylu neorenesansowym. Potem z kolei Festung Breslau, II wojna światowa, oblężenie. I to wszystko zostało częściowo zniszczone. Tutaj w kazamatach w podziemiach mieścił się schron komendanta twierdzy. Po wojnie przemianowano to, zdaje się w 1948 roku, z ówczesną pompatyczną manierą na wzgórze partyzantów. Ale całkiem niedawno odnowiono to, przywrócono to miasto. Mamy tutaj nie tylko ładną, historyczną architekturę, mamy tereny parkowe, ale na dole mamy restaurację Gustaw i od niej zaczniemy naszą kulinarną, nieoczywistą podróż po mieście. Jak sekundę wcześniej na górze stojąc tam powiedziałem, lokal nazywa się Gustaw, ale w podtytule ma sformułowanie restauracja z historią. Po pierwsze, jesteśmy w owej historycznej części najpierw bastionu, a potem owego miejsca promenadowego. Bardzo podobny architektoniczny styl, czyli coś w rodzaju neorenesansu. Aż trudno uwierzyć, że w tym miejscu kiedyś była fontanna. Nie było tutaj dachu. Tak, tutaj tryskała woda, a teraz siedzę sobie ja i tryskam optymizmem, ponieważ to, co mi podano, wygląda przepięknie. Ale zanim przejdę do tego, jeszcze jedna historyczna uwaga. Otóż pierwsze menu tutaj, a lokal jest bardzo świeży, otwarty w listopadzie. Ostatni listopad, ostatnia jesień. I to pierwsze menu konsultował człowiek, którego znam osobiście i wiem, że jest wybitnym fachowcem w swojej dziedzinie. Pan Grzegorz Sobel mianowicie, wrocławski historyk, specjalista od historii miejscowych kulinariów. Jego dzieje wrocławskiej gastronomii to jest rzecz świetna. Więc mamy tutaj nowoczesną interpretację kuchni polskiej. To, co jest tutaj w tym głębokim talerzu miseczce, to jest zupa. Znaczy zupa jeszcze jest tu, ale to jest część tej kompozycji. Mamy na dole ziemniaczane pire. Do tego mamy jajko, które ma płynne żółtko, ale było opanierowane i podsmażone. Tutaj półgęsek, te takie małe kropeczki, nie zielone, bo to jest oliwa pietruszkowa, tylko te takie brązowawe, to jest boczek. A tu jest keselica kisełycja, czyli łemkowski żurek. Zakwas, rzecz jasna, żytni, rzecz podprawiona miodem. I to się wpisuje doskonale w historię nie tylko kuchni polskiej, łemkowskiej, ale również w historię kuchni wrocławskiej, bo przecież akcja Wisła, przesiedlenia. Tutaj również z Łemkowszczyzny przyjechali ludzie. Więc to jest jedna rzecz. A tutaj ryba, która kiedyś była ozdobą słodkowodną polskich stołów. To jest mianowicie jesiotr. Jesiotr podany z groszkiem, z kalarepą, jeszcze nie podany, a za chwilę będzie podany, a w zasadzie podlany sosem beurre blanc na bazie masła z oliwą pietruszkową również. To jest właśnie ów piękny sos. Jak widzicie, idę z duchem czasu i nie zalewam ryby sosem, tylko sos
tworzy spójną kompozycję. A, jeszcze coś, co mam w kieliszku. Wzgórza Trzebnickie. To jest rzut beretem od Wrocławia i to jest wrocławskie zagłębie winiarskie. Niezwykle prężnie ostatnimi laty działa nie tylko pan Wesołowski, który ma już kilkadziesiąt hektarów winnic. To jest winnica Materia i jakże bliski memu sercu szczep Veltliner, ale nie Greenel, tylko Donau Veltliner. To jest to. Moi drodzy, zaczynamy od Kisełycji Keselicy. Ekstra. Mianowicie ten smak kwaśny, płynący z ukiszenia zakwasu żytniego jest tak pięknie podbity dobrym miodem. Nie jest to zupa postna, jak najczęściej była spotykana na Łemkowszczyźnie. Z biedy, nie z konieczności, ale jest super. A teraz sprawdźmy. W punkcik zrobione. No to prawie jajko po szkocku opanierowane, tylko że to po szkocku nie ma płynnego żółtka. Piękna, piękna kompozycja, półgęsek do tego. W zasadzie powinienem zacząć od sandacza. Ja wiem, że zupę się najpierw je, a potem drugie, ale to ma tak intensywny smak. Chociaż sandacz, sandacz, jesiotr, nie sandacz. Też powinien sobie poradzić beurre blanc. Potężna, tłusta ryba, świetny sos. Moi drodzy, Gustaw to jest miły chłop. Jesteśmy, moi drodzy, niemal w samym sercu miasta. Jesteśmy na peronie, ale ów peron nie pełni już kolejowych funkcji. Ale jest to peron niezwykle ważny, bowiem jesteśmy w miejscu, które jest na dzisiejszych ziemiach polskich jednym z najstarszych zabytków kolejnictwa. Kolej wrocławsko-świdnicko-świebocka. Otwarto ją, o ile sobie przypominam, w roku 1843, a w każdym razie na pewno w pierwszej połowie jeszcze XIX wieku. I tutaj była owej kolei końcowa stacja. Różne rzeczy się tu działy. No na przykład kręcono tutaj lalkę, ową pierwszą, Hasa. Tutaj mamy scenę teatralną. Tutaj odbywają się różnego rodzaju targi co niedzielę. Nie tylko kulinarne, również coś w rodzaju pchlego targu. I w końcu ową główną halę, do której zmierzamy, parę lat temu przerobiono na coś, co musicie zobaczyć, byście zrozumieli, o co chodzi. To jest dzisiaj hala jedzeniowa, czyli mówiąc po staropolsku food court. Mnóstwo interesujących miejsc karmiących, nie tylko w tej głównej hali, również w budynku obok. Szczególnie dobrą reputacją cieszy się ten lokal, który specjalizuje się w pastrami. Wiele rodzajów pastrami, nie tylko on. Wziąłem kanapkę o nazwie Mistrzowska. No taka klasyczna kompozycja. Już ją opisuję. No więc mamy pastrami, czyli peklowaną wołowinę. To jest na ciepło. Ona dodatkowo jest podbijana smakiem w smokerze, czyli takim przyrządzie, gdzie się wytwarza dym i smak wędzenia. To mięso dostaje dzięki temu. Mamy tutaj ser mimolet, mamy karmelizowaną cebulę, mamy sałatę, mamy w końcu sos New York. Buła jest miękka, bo to wyczuwam. Wszystko jest, jak rzekłem, ciepłe. A są też piklowane ogórki, oczywiście, jak to w pastrami. Pastrami to jest kompozycja żydowska, a nawet precyzyjniej mówiąc, jest to danie z repertuaru kuchni Żydów Aszkenazji. Podobno z Rumunii i w Stanach zrobiło wielką karierę, w Kanadzie i tak przeszło do Europy. Antony Bourdain miał niezwykłą wprawę w nagryzaniu takich wielkich kęsów, które brał z łapy. Ja aż tak wprawny nie jestem, mój otwór gębowy nie jest tak wielki, ale równy entuzjazm co świętej pamięci Antoni
do czegoś takiego wykazuje. Najpierw samo pastrami. Mięso jest kruchutkie, jak stal rosyjskich samochodów. Te dodatki nie zakłócają owego smaku, tylko go podbijają. Buła jest świetna, nie jest to zabulone. No i zobaczcie, jakie są cudowne proporcje mięsa do buły. Tak, to jest rzeczywiście kompozycja mistrzowska. W tej kategorii pastrami to jest jedno z najlepszych pastrami, jakie w kraju naszym spożywałem. No po prostu super. Zobaczcie, jak to się historia plecie. Kolej z pierwszej połowy XIX wieku i pastrami. To jest spójne. W Stanach też wtedy kolejnictwo szło do przodu. Tylko, że wtedy w Stanach koleje budowali Chińczycy, ale tutaj też są miejsca koreańskie, tajskie, chińskie. No tu jest po prostu cały świat. Kolej łączy ludzi. Kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej zjeść pastrami. Budynek dworca mieści również niezwykłe muzeum. Jego pełna nazwa to Wrocławskie Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery. I są to rzeczywiście komputery oraz gry ery całkowicie minionej. Muzeum jest w rzeczy samej interaktywne. Otóż nowi zwiedzający wpuszczani są co 2 godziny i przez niemal 2 godziny w cenie biletu jest możliwość grania w te przeróżne rzeczy, które, przynajmniej niektóre z nich, przywracają nam czas młodości. Wcześniej szybciutko tutaj przeszedłem i zobaczyłem coś, co miałem w domu. No trudno to nawet nazwać grą komputerową. To była gra, którą się podłączało do telewizora. No po prostu i grało się w tenisa albo w pingla. Ja miałem taki z demobilu telewizor czarno-biały, którego rodzice już nie używali i miałem go na wyłączność i ciupałem w to tak, że moi ówcześni koledzy typu Jojo, Fuczu czy też Daras, no po prostu nie mieli do mnie startu, bo grałem sam. Tutaj lewy gracz nieco szwankuje, czyli obraz się jakoś zamazuje, ale tak, umiem jeszcze w to grać. Mój Boże, i komu to przeszkadzało? To jest równie głupie, co piękne. I podkręcony. I tak, i tak. O, chyba kupię 2 bilety. 4 godzinki pykania w to będzie w sam raz. Kiedyś to potrafiłem cały dzień na tym spędzić. Saprist. O, jest. Jesteśmy 20 minut jazdy autem od centrum miasta. Jakże piękny, wiejski, niemal bukoliczny krajobraz. Za mną góra Ślęża, dawny wulkan, kiedyś Święta Góra. Jesteśmy w miejscowości Strzeganowice. W miejscu, w którym byłem nieraz. Do tego miejsca zbaczam bardzo często. Nawet kiedy jadę mimo autostradą, to właśnie tutaj przyjeżdżam, bo mieści się tu miejsce niezwykle ważne. Nie tylko dla dolnośląskiej, wrocławskiej kultury kulinarnej, ale miejsce ważne dla ogólnopolskiej kultury kulinarnej. Mianowicie dolnośląskie szparagi i truskawki. Truskawkami się teraz nie będziemy zajmować. Truskawki sprzedają wszędzie w identyczny sposób. Ale szparagi, moi drodzy, szparagi zostały tutaj wyniesione do rangi absolutu. Nikt wcześniej i niemal nikt jeszcze potem nie zaczął właśnie w ten sposób do nich podchodzić. No bo zobaczcie, mamy punkt sprzedaży i mamy przeróżne rodzaje szparagów. Cienkie, na sałatkę na przykład, grubasy, tutaj szparagi na zupę,
Tutaj szparagi w pęczkach. To są szparagi białe, ale mamy obok również szparagi zielone i szparagi fioletowe. W końcu mamy szparagowe dodatki, szparagowe przetwory, szparagowe utensylia. To jest coś absolutnie genialnego. Sok szparagowo-jabłkowy, nie jabłkowo-szparagowy, lecz szparagowo-jabłkowy. W smaku dominują szparagi i jest delikatny dodatek jabłka. Uwielbiam to. To jest lek na całe zło. To tak wspaniale czyści organizm. Mamy na przykład sosy holenderskie w kartonikach. Kiedy nam się nie chce Holendra samemu robić, a jak wiadomo, ów sos jest dość skomplikowany, bo może się zważyć, kupujemy. Szparagi najbardziej lubię gotować na parze, ale kiedyś nie miałem też takiego piecyka, więc gotowałem je w takim specjalnym garnku. To tutaj wszystko jest. Są takie punkty również w centrum Wrocławia, ale jak jestem przejazdem, to zbaczam niedaleczko i w sezonie szparagowym podjeżdżam właśnie tutaj. Tu są również potrawy ze szparagów. Można tutaj zjeść zupę szparagową, ale i wskazówki. Mamy przepisy, już nie tylko szparagi z zrumienioną w maśle bułką tartą, również rzeczy bardziej wyrafinowane i skomplikowane. I to jest, drodzy Państwo, dzieło człowieka, z którym za chwilę będę miał przyjemność pogadać. Oto pan Mirek Schroeder, twórca tego przedsięwzięcia. Panie Mirku, no jeszcze 10 lat temu nikt by w kraju naszym nie uwierzył, że można w tak zaawansowany sposób sprzedawać szparagi. To jest prawda. Ja też powiem szczerze, żebym nie uwierzył, że to tak się rozwinie, że to tak pójdzie. Teraz mamy 25-lecie, jak gdyby można powiedzieć, od początku tego. Jestem sam w szoku, że tak to mocno poszło, wypromowały się szparagi. Szparagi wypromowały mnie, ja szparagi, można powiedzieć. No bo uprawiacie tutaj szparagi od 20 paru lat. I na początku prawie wszystko, czy też wszystko niemal szło na eksport. Dosłownie, do Niemiec. 99,9. A u nas nikt nie chciał jeść szparagów, bo poza Wielkopolską, która te tradycje zachowała, PRL oduczyła nas szparagów. No ale edukacja. Żebyśmy razem z panem Mirkiem, dzięki jego produktom, dzięki jego uprzejmości, z Piotrusiem Bikontem podczas Europy na Widelcu, na rynku, obierali szparagi, pokazywali ludziom, jak je przygotowywać. Kocham szparagi, Piotruś też kochał szparagi. Cały czas krzyczeliśmy w sensie pozytywnym o tych szparagach i okazuje się, że poszło. Ale pan się też do tego przyczynił, bo pana punkt jest niezwykle edukacyjny. Ludzie się mogą dowiedzieć, co z tym zrobić. I dzisiaj jak wyglądają te proporcje? Większość jest sprzedawana tutaj? Dziękuję za to pytanie. No. 100%. 100%? 100%. Już w ogóle nie wysyłacie szparagów? Odmieniliśmy świat. Widzicie Państwo, jak to szybko u nas poszło. Dzięki również takim ludziom, dzięki entuzjazmowi, dzięki wierze. Wiary tracić nie wolno. Panie Mirku, to jest pana pomysł. Tak. Mianowicie ów sok szparagowo-jabłkowy. Pamiętam, kiedyś robił pan też soki wyłącznie szparagowe, ale one były ekstremalne, prawda? Dosłownie ekstremalne i był problem z przechowalnictwem. A tutaj ten dodatek soku jabłkowego i mięty w niektórych wypadkach robi temu świetnie. To jest wasza zupa szparagowa, którą tutaj na miejscu można sobie kupić. Promujemy w ten sposób, żeby każdy skosztował, ja poczuł i zrozumiał, że można to zrobić i że to smakuje. I przy okazji, że jest zdrowe. Drodzy Państwo, mówimy o panu Mirku, mówimy o moim skromnym udziale jako propagatora szparagów, ale tak naprawdę to wszystko dzięki wam, bo to wy tu przyjeżdżacie, to wy zaczęliście jeść szparagi. Podziękujmy sobie wszyscy nawzajem. Ja dziękuję wszystkim klientom, oczywiście, panu Robertowi. Niech żyją szparagi zatem. Chwała Bogu. Bielany Wrocławskie, moi drodzy. Niezwykle ważne miejsce z punktu widzenia kulinarnego, nie tylko na mapie Wrocławia i Dolnego Śląska, ale na mapie całego naszego kraju. Jest to bowiem najbardziej koreańska miejscowość w Polsce. Dlaczego? Chodzi o fabrykę LG. Najpierw produkowała ona telewizory, a w tej chwili jest to największa w Europie fabryka produkująca baterie do
elektrycznych samochodów. No i w związku z tym mieszka tu mnóstwo Koreańczyków, właśnie tu, w pobliżu fabryki. A ponieważ kultura nasza i kultura koreańska są, zwłaszcza w kontekście kulinariów, tak od siebie odległe, a Koreańczycy, będąc na obczyźnie, łakną swego, no więc mamy tu prawdziwe zagłębie koreańskich kulinarnych przybytków. I będąc we Wrocławiu, naprawdę warto tutaj, w to miejsce, do Bielan Wrocławskich przyjechać. Tylko po to. Kulinaria koreańskie. Chleba naszego powszedniego to uniwersalne wołanie, pasujące do każdej kultury. No i właśnie tutaj otwarto pierwszą w Polsce koreańską piekarnię. Ona w tej chwili przekształciła się w kawiarnię. Jest pieczywo wypiekane zaraz obok, ale jest również miejsce, gdzie można to zjeść w towarzystwie różnych napojów. No i mnóstwo rzeczy codziennych, koreańskich właśnie. Niektóre bardzo podobne do tego, co i my jadamy, to pewnego rodzaju wpływ anglosaski. No zobaczcie, taki chleb bardzo miękki, tostowy, czy też morning bang. Bang to pieczywo, czyli takie poranne bułeczki, ale są też rzeczy kompletnie różniące się od tego, co my jadamy. Na przykład potato korokke. To są takie placki z ciasta ziemniaczanego, które są nadziewane szynką, marchewką, kukurydzą, curry. Ciekawa rzecz, ale zacznę od i skończę śniadaniowo od rzeczy najbardziej klasycznej. Danpat bang. To jest absolutnie klasyczna śniadaniowa bułeczka. Szczypce odkładamy, pokrywę zamykamy. Tak się to właśnie bierze i podchodzi do kasy. Zapłacę za chwilkę, ale najpierw chciałem pokazać, jak to w środku wygląda. Tak, to jest nadziane pastą z czerwonej fasoli. To jest klasyka. Zapach maślany. Mięciutkie, słodkie. Szczerze mówiąc, gdyby w środku były borówki, wel jagody, to byłyby to niemal nasze jagodzianki. Choć to ciasto jest miększe i słodsze. Doskonała rzecz. Wcale się nie dziwię Koreańczykom, że codziennie rano wcinają coś takiego. Nigdzie indziej w Polsce nie ma takiego zagęszczenia koreańskich sklepów spożywczych. W Krakowie mamy jeden stricte koreański, ale on jest dla Polaków, więc takich ogłoszeń z pewnością tam na drzwiach nie zobaczycie. To są lekcje polskiego dla Koreańczyków. Ale nie chodzi nam teraz o lingwistykę, chodzi nam o produkty spożywcze. Mnóstwo oryginalnych koreańskich produktów spożywczych, również dzialik drogeryjny. Ale chciałem teraz zwrócić waszą uwagę na jeszcze jeden jakże ciekawy proces, który się u nas odbywa. Otóż ten sklep jest nie tylko dla Koreańczyków, ponieważ kultura koreańska jest w Polsce niezwykle modna, wśród młodzieży również. No nie chodzi tylko o ten Korean pop, ale w ogóle w Krakowie, w bistro i w sklepie koreańskim są przeważnie młodzi ludzie. No i to na tyle się rozrosło, że mamy już rzeczy koreańskie wytwarzane albo uprawiane w Polsce. Keni. To jest rodzaj zioła, to się chyba po polsku perilla nazywa. To jest uprawiane w Polsce. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam koniecznie pokazać, którą kupuję już w normalnych sklepach spożywczych, nie tylko specjalistycznych w naszym kraju. Chodzi o kimchi. Popularność tego jest niezwykła. No i kiedyś to kimchi było dostępne albo pasjonaci sami kisili kimchi, albo było sprowadzane z Korei. To jest właśnie to. No i tego trzeba było szukać w specjalistycznych, azjatyckich sklepach. Ale ponieważ jest to niezwykle rzecz popularna, więc Koreańczycy zaczęli, zresztą niedaleko Krakowa, kisić kimchi. Otworzyli wytwórnię kimchi w Polsce. To jest, drodzy Państwo, robiona na koreańską modłę polska kimchi.
O czym to świadczy? Że kiszenie kapusty zbliża narody. Tutaj mamy wizualne połączenie dwóch jakże odległych od siebie światów. No, polski widok, stacja kontroli pojazdów, myjnia samoobsługowa, no nie tylko Polski, ale u nas coś takiego widzi się wszakże znacznie częściej niż Hanok, czyli tradycyjny koreański dom, a w nim koreańska restauracja o wielomówiącej, bo już zrozumiałej dla wszystkich angielskiej nazwie Father's Kitchen. Takie rzeczy to tylko Bielany wrocławskie. Mam niemal déjà vu i wy, jeśli oglądacie uważnie mój kanał, też będziecie takowe déjà vu mieli. No, gdzie wyglądało niemal identycznie. Tak, to był Bangkok, Tajlandia. Byliśmy tam w koreańskiej restauracji, filmując ją i ona wyglądała tak jak to, no bo to jest typowe wyposażenie lokalu, który ma ten grill, czyli owe wyciągi. Tutaj mamy grillowe palenisko. No i rzeczywiście grill jest jedną z miejscowych specjalności, ale skoro to pokazywaliśmy niedawno, to chcieliśmy wam pokazać, że tutaj mają znacznie więcej rzeczy do zaoferowania. Więc wzięliśmy inne specjały. Tutaj dochodzi hot pot. Wzięliśmy hot pot bulgogi, czyli hot pot z wołowiną. Tutaj jest bardzo cieniutko posiekana wołowina. Kiedy to zacznie wrzeć, ów wywar, a zobaczcie ile smaków, poza tym, że on już jest esencjonalny, ile smaków tutaj, źródeł smaków tu jest. Mamy grzyby, mamy pak choya, mamy chili, no i to wszystko, mamy szczypior, to wszystko tutaj puszcza soczki i jak to zacznie wrzeć, będziemy w tym wołowinę gotować. A teraz kolejne rzeczy. Kimchi niejedno ma imię. Kimchi jjigae, czyli klasyczna zupa z kimchi. Do niej, a jakże ryżyk. Tutaj mamy kimchi z tofu. Rzecz wegańska właściwie. Tutaj mamy, nawet w menu po koreańsku to było angielskim terminem określone pork belly kimchi, czyli boczek i kimchi. To się robi wokół. Sam to czasami robię. Kwestia jest tylko taka, żeby mieć dobry boczek. Zaraz będę próbował, ale to jeszcze nie ten moment. Mimo że ślinianki pracują niezwykle intensywnie. Jeden z wielu rodzajów koreańskich placków, ten z owocami morza. Tu jest oczywiście również mąka ryżowa, ale ziemniaki. Tak, w Korei jada się ziemniaki. A to jest bardzo delikatna zupa z pierożkami. O, zobaczcie, takie ślady jajeczka, pierożki. No i teraz, moi drodzy, zaczynamy. Dobra, to jeszcze nie wrze. Zacznę od tego. Na gorącym talerzu to przede mną spoczywa, o, widać wyraźnie przekrój owego boczku. Jest ładny. Dlaczego pałeczki metalowe? To jest dość śmieszna historia dzisiaj, ale kiedyś bardzo ważna. Nie da się metalu nasączyć trucizną. Drewniane dało się nasączyć trucizną i otruć nieprzyjaciół. No i tak się przyjęło. Tak jak u nas pijąc toast się stuka, żeby się płyny połączyły, żeby było wiadomo, że ten, który się ze mną stuka, ten, który częstuje, nie zatruł tego, co podaje. A propos toastów, no to mam tu soju w wersji klasycznej, alkohol ryżowy, moc mniej więcej 16%. Są soju aromatyzowane soczkami, ale ja najbardziej lubię takowe klasyczne. Moi drodzy, boczek jest wspaniały. Danie nie jest piekielnie ostre, choć jest wyraźne. Kapuściano, kiszono, sezamowe. Boskie. Próbujemy teraz kimchi z tofu. Powiedziałem, że jest to rzecz
wegańska albo też wegetariańska. Nie. Aha. Tu też mamy przemycony boczuś. Nie, to nie było w karcie określane symbolem V, więc jest ok. Placuszek. Widzicie, wszystko tak pokrojone, żeby można było to pałeczką ciachnąć. Dobrze, nie będzie to może ładnie, ale jakoś będzie. Jeśli chodzi o autentyczność smaków, nigdy nie byłem w Korei. Natomiast byłem w wielu lokalach koreańskich na całym świecie. Więc jak będę w Korei, a jest to na liście moich marzeń, to wam powiem. Wydaje mi się, że jest to lokal doskonale autentyczny. I o to chodzi. A tak czy inaczej, niezależnie od wszystkiego, jest to lokal, gdzie podają świetne jedzenie. Bielany wrocławskie. Moi drodzy, nasz drugi wrocławski odcinek powoli dobiega końca. No i w pewien sposób spinamy te odcinki klamrą. Pierwszy zaczynaliśmy nad Odrą i teraz znowu tutaj jesteśmy. Ale nie tylko z powodu samej Odry, oczywiście idziemy jeszcze jeść. Jedliśmy tutaj po prostu mnóstwo. Aż przez najbliższy tydzień będę się żywił w Krakowie wodą, botwiną i szparagami. Ale jeszcze jeden wysiłek, cudowny wysiłek, bo to jest wspaniałe uczucie i wspaniała jest również konstatacja, że ta scena kulinarna wrocławska niezwykle ostatnimi czasy wybuchła. Kto tutaj nie był po pandemii, to w ogóle nie wie, co tu się dzieje. Tu jest naprawdę wielkie kulinarne szaleństwo. Zaraz po naszym wyjeździe będą przyznawane gwiazdki michelinowskie i michelinowskie wyróżnienia. Kto wie, być może któryś z lokali miejscowych takową dostanie. Na razie klamra pod postacią wody i klamra pod postacią talerzy. Jesteśmy w miejscu, o którym ostatnio jest bardzo głośno i to nie tylko lokalnie. Restauracja Między Mostami. Tak naprawdę to są połączone dwa koncepty restauracyjne. Jeden nazywa się Most i tam obowiązuje menu degustacyjne, a drugi, ten, w którym siedzimy, właśnie Między Mostami i to jest menu à la carte, ten sam szef. I to nie byle jaki szef, moi drodzy. Nasze drogi już się kiedyś przecięły. Łukasz Budzik, człowiek o genialnej zawodowej eksperiencji. No bo cóż, na przykład San Sebastian i słynna restauracja Arzal. Paryż. Młody, pełen entuzjazmu, ale już doświadczony człowiek. I kuchnia polska w jego interpretacji. No to zmierzmy się z tym, co mamy na stole, z wielką ochotą. Tutaj mam dział przystawek zimnych. To jest tatar. Teoretycznie klasyczny tatar z polędwicy wołowej, ale jego niezwykłość polega na tym, że owa mięsna materia jest przepleciona między innymi małosolnymi szparagami, białymi szparagami. Jak wiemy, szparagi to rzecz sezonowa, ale to w takiej formie da się podawać przez cały rok. Na razie nie próbuję, bo będę miał pełno w buzi i nie będę mógł mówić. To jest, moi drodzy, domowa pasztetówka pokryta taką złociutką, również domowo robioną bułką tartą, podsmażoną, szczypiorek, pod spodem ów piękny pasztecik. To jest słonina, ale nie mangalica, moi drodzy. Polska, dojrzewająca przez kilka miesięcy słonina. Do tego musztarda jabłkowa, czyli pieczone jabłka, bardzo długo pieczone, rozpiekane i wymieszane z musztardą diżońską. Bałtyckie szprotki pod dwoma postaciami. Mamy wędzone i marynowane, tak jak sardele, jak anchois. 2-2. Do tego emulsja jabłkowa, kawałki jabłek. No, klasyka.
śledź à la Bismarck i rzeczy ciepłe. Kaszanka. Kaszanka robiona z podrobów, z dodatkiem krwi, z kaszą gryczaną paloną, robiona tu na miejscu, jeszcze wzbogacana na przykład demiglasem. No i coś, czego nie mogę sobie odmówić, jeśli w karcie jest. Na szczęście dla moich postępów dietetycznych to jest rzadko w karcie, bo pożerałbym to częściej. Rura, czyli szpik kostny, smażony z gremolatą na bazie skórki cytrynowej, z ikrą ze śledzia oraz z koperki. To jest to. Dobra, to najpierw uszczknijmy rzeczy najprostsze. Najpierw zobaczmy, jak smakuje tu prostota z jak najmniejszą ludzką ingerencją. Rozpływa się w ustach słonina. To jest jak mangalica albo doskonałe ukraińskie sało. Pasztetóweczka. Bardzo proszę. Zabawa również konsystencją, tym, co dzisiaj modnie nazywa się teksturą. No mamy pasztet, który jest kremowy, ale mamy do tego chrupiące elementy. To wszystko pasuje do siebie wręcz wybornie. Kaszanka, jak ją widzę, to też się od razu zaprzyjaźniamy. Całe kawałki podrobów, ozorów, ten pop od demiglasu, rzecz potężna, ale najpotężniejsze jest to. Tu jest jeszcze sól, bo tam do końca może sól nie dojść, a szpik kostny musi być posolony odpowiednio. Tak, to jest czysty cholesterol, ale jest to Dio mio. O taki szpik walczyliśmy, moi drodzy. W kieliszku Blaufränkisch, austriacki. Cóż za niezwykła inwazja austriackich win. Nareszcie tyle czasu, ale jednak idzie. Szpik kostny, austriackie wina. Polskie wina też są doskonałe tu w karcie. Moi drodzy, jeszcze raz powtarzam. Jeśli mieliście przerwę w zwiedzaniu wrocławskiej gastronomii, jeśli tu przyjedziecie, będziecie po prostu robić tak. Bo ja już tak robię. No jak można tak nie robić? Do widzenia.